Cześć, ja mam na imię Kuba i dzisiaj zapraszam Cię na trip po Chicago. Jak już pewnie wiesz z zapowiedzi, jeżeli oglądałeś, jeżeli nie, to oczywiście zapraszam Cię do tego filmu. Przyjechałem właśnie do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszka moja siostra Kasia i jej mąż Damian i dzisiaj wspólnie właśnie z siostrą będziemy wędrowali po ulicach Chicago, po downtown, gdzie będę odwiedzał na pewno miejsca, w których byłem już podczas poprzednich podróży, które lubię, no a będę w stanie też Ci coś na ten temat poopowiadać. Na końcu mamy taki plan, żeby też wejść na budynek Trumpa i tam na 16 piętrze wypić sobie jakieś wino, piwo, może napić się kawy, więc zapraszam Cię serdecznie do tego filmu, a jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, to zrób to właśnie teraz. No i zaparkowaliśmy w centrum Chicago, tuż obok budynku Trumpa. Bilet parkingowy kupiliśmy za pomocą aplikacji internetowej, $19 na cały dzień, no więc nie wydaje się jakoś specjalnie drogo, a może to być ważna informacja dla tych, którzy przyjadą tutaj zwiedzać i na przykład pożyczą swój samochód. 10. piętro, więc na 10. piętrze dopiero znaleźliśmy miejsce, no i teraz wędrujemy na dół. No i słuchajcie, wchodzimy do parku milenijnego. Powiem tak, pamiętam jak przyjechałem tutaj pierwszy raz, to było jedno z miejsc, które no naprawdę mi się mega spodobało. Ten park w ogóle powstał w 2004 roku na powierzchni około 99 000 m². Na jego kulminacyjną częścią jest fasolka, czyli wrota niebios. Symbol, bym powiedział, Chicago. No niestety akurat dzisiaj nie da się do niego podejść, bo jest remont, no ale to jest właśnie miejsce, w którym spotykają się ludzie, umawiają na różne tam spotkania, no i fotografują się pod tą fasolką, ponieważ no jak kształt fasolki jest taki obły, tak te wypolerowane części powodują, że jak jesteś blisko, wrzucę teraz kilka zdjęć ze swojego jakiegoś poprzedniego pobytu, a no trochę zniekształcają się twarze, postacie, więc no piękne miejsce, bardzo, bardzo ładne, bardzo je lubię. Wokół oczywiście ludzie, którzy gromadzą się na różnego rodzaju tam spotkania, odpoczywają, oczywiście turystów bardzo dużo. No i idziemy dalej. Obok fasolki mamy takie miejsce, gdzie odbywają się koncerty. Mamy tutaj scenę, jak widzicie, która jest tutaj z przodu. Tam są oczywiście miejsca, gdzie można sobie usiąść, ale też jest przepiękny trawnik. Byłem tutaj kilka lat temu i siedzieliśmy, właśnie był jakiś koncert. Ludzie rozstawiają sobie tutaj krzesła, jakieś tam przynoszą rozkładane takie fotele, no i też miło spędzają czas. Otoczenie, zresztą sami zobaczcie, same drapacze chmur, budynki, które, żeby zobaczyć ich szczyt, no trzeba naprawdę mocno zadrzeć głowę do góry. Postanowiliśmy obrócić kamerę, no bo potem ktoś powie: hej, przyjechałeś do Stanów, a filmiki, na których Cię nie ma, może wziąłeś gdzieś z internetu. Nie, jesteśmy tutaj piękni i młodzi. No i słuchajcie, idziemy dalej. Obok tego miejsca, gdzie przed momentem pokazywałem, jest taka kładka. O, no właśnie, coś się dzieje, ktoś jedzie, jakaś policja, straż pożarna. Tą kładką dojdziemy do parku, w którym będzie też można zobaczyć kilka fajnych takich atrakcji, czy to dla dzieciaków. No to karetka, sekundkę. Ale też i dla dorosłych. Tam ludzie jeżdżą na rolkach, biegają, więc już tam zmierzamy i za momencik zobaczycie. Ach, i są też takie krzywe zwierciadła, a budynek, który jest przed nami, Kasia, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale to jest budynek, gdzie chyba Oprah mieszka, nie? No właśnie, bo pamiętam, że kiedyś już mi opowiadałaś. No i cały czas architektura obok jest taka. Wejście tutaj do tej przestrzeni, o której przed momentem mówiłem, to jest
wejście tylko, no można by powiedzieć, dla ludzi. Nie można tutaj wchodzić z pieskami, jeżeli jesteś na rowerze, to ten rower należy prowadzić. No idziemy dalej. Tutaj mamy taką informację, gdzie co się znajduje, więc w którą stronę, siostra, pójdziemy? Idziemy w prawo. Ok. Do Buckingham Fountain, czyli fontanny, która znana jest z serialu amerykańskiego, które ja pamiętam z takich lat, no, swojego dzieciństwa chyba. Nie wiem, ile wtedy mieliśmy mieć lat. No ty jesteś w sumie młodszy ode mnie, 5 lat. No więc nie wiem, czy to tak pamiętasz jak ja. A nazywał się ten serial, pamiętasz jak? Świat według Bandich. Tak, Świat według Bandich i występował tam Al Bundy. A z tyłu za nami jest już widoczny budynek. Tam tak troszkę taki kanciasty z prawej strony, bynajmniej z mojej prawej strony, który kiedyś był Searsem, a teraz jest to Willis Tower. No już jesteśmy przy fontannie. Nagrywam troszkę z dalsza, po pierwsze, żeby ją było widać, ale też po drugie, bo tam jest duży hałas. Tutaj, jak widzicie, jest flaga meksykańska i trochę się interesowaliśmy tą sytuacją, o co chodzi, że oni tutaj te flagi sprzedają, ale też i samochody na ulicach bardzo dużo, które przejeżdżamy, gdzieś widzimy, że flagi są nawet na silnikach, te flagi są porozkładane, więc okazuje się, że dzisiaj mamy który? Dzisiaj mamy 14 wrzesień, a 16 września jest Święto Niepodległości w Meksyku i stąd właśnie te flagi, które teraz gdzieś tutaj w tych wszystkich miejscach się znajdują, no jednak Meksykanów też jest bardzo dużo. Pytałem też siostry o to, jak wyglądają święta polskie na przykład. Tutaj to też powiedziała mi, że na samochodach również i nasze polskie flagi są, na przykład jak jest, nie wiem, Konstytucja 3 maja. Więc podejdźmy bliżej. Fontanna z filmu Al Bundy, z serialu. No dobrze, fontannę zostawiliśmy już z drugiej strony i powędrowaliśmy nad jezioro Michigan. Jezioro Michigan jest w ogóle tak dużym jeziorem, że jeżeli mnie pamięć nie myli, to jest nawet większe niż nasze Morze Bałtyckie. Mówiłem też wcześniej o tym, że w jednym z tych budynków mieszka Oprah. Ten budynek znajduje się, tam zresztą widać w tle takie koło milenijne, znajduje się nad Navy Pier, a na Navy Pier z kolei znajduje się taka restauracja, która nazywa się Baba Gump, znana z Foresta Gumpa. No nie wiem, czy nam się tam uda dzisiaj dotrzeć, ale jeżeli tylko się uda, to Wam oczywiście pokażę. Eli, you're doing great. Mówiłem już chyba o tym wcześniej, ale powiem jeszcze raz. Jest to naprawdę przepiękne miejsce, bo jak widzicie jest sporo nowoczesności. Jest to centrum miasta, downtown, a jest naprawdę bardzo dużo zieleni. No i powiem jeszcze jedno, ja już byłem w kilku porach roku, bo byłem i w marcu, kwietniu, byłem w czerwcu, byłem w sierpniu, natomiast teraz mamy wrzesień, połowę w zasadzie już września i wydaje się, że jest to naprawdę fajny pomysł na wycieczkę do Chicago. Powód prosty, po pierwsze, jak widzicie, jest przepiękna pogoda, ale po drugie, nie jest zbyt gorąco, ani nie jest zbyt chłodno, jest naprawdę optymalnie. I jest jeszcze jeden powód, powód taki, że jest bardzo mało turystów. No pamiętam, że jak byłem, wydaje się właśnie w sierpniu, to było tak strasznie dużo ludzi, że nawet ciężko zdjęcie było zrobić. Natomiast teraz jest naprawdę fajnie. Ludzie, jest godzina, no zbliża się druga, więc ludzie są w pracy, więc też no nie ma, nazwijmy to, tubylców
którzy tutaj gdzieś wędrują. Oczywiście można spotkać osoby, które gdzieś tutaj biegają, no ale jest naprawdę optymalnie do spacerowania. Więc chcesz przyjechać do Chicago, zapraszam Cię we wrześniu. No dobrze, wróciliśmy do parku i teraz, jak mówię do siostry trochę po polsku, sobie ponarzekam. Zobaczcie, jak wygląda trawa w parku. Oczywiście, że w naszych parkach też w miejscach różnych można znaleźć różną jakość trawy i zadbania o nią, no ale popatrzcie, jak tutaj to wygląda. Naprawdę jest pięknie przystrzyżone. Nigdzie nie ma tutaj takich przerostów, nazwijmy to, na tą część betonową. Jest to naprawdę fajnie zadbane. No czasami się właśnie zastanawiam, że płacimy pewnie jako miasto w danym mieście ten park, gdzie jest sporo pieniędzy na to, żeby zrobić park, no ale potem nie potrafimy tego utrzymać w należytej staranności, a pewnie nie wymaga to jakoś specjalnie dużo determinacji, no bo jeżeli by ktoś dbał o to, po prostu regularnie kosił, nie wiem, nawoził, nie wiem, nie znam się tak na ogrodnictwie przecież, no to ten park wyglądałby naprawdę cudnie. Nie można by powiedzieć, no tak, ale tam tylko w tamtym miejscu tak jest. No nie, no sami widzicie, że idę sobie dalej i cały czas jest ten trawnik naprawdę w dużym zadbaniu. W ogóle tak, jak myślę o tym, tu są pewnie najwięcej jest biur w tych wieżowcach, ale ci ludzie tutaj, którzy pracują, a może też są jakieś mieszkania, nie wiem, no powiem Wam, że naprawdę mają cudny widok, nie? No i weszliśmy do parku i kierujemy się teraz do takiego miejsca, gdzie są lustra właśnie, w których można się trochę poprzyglądać. One też trochę zniekształcają twarze. Można też tutaj krzyknąć: siostro! A, ty jesteś za mną. Sami powiedzcie, fajne miejsce, nie? Jak Wam się podoba, to oczywiście napiszcie w komentarzach. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ze wszystkich stron można się zobaczyć, zobacz. Zapytajmy siostry, bo słuchajcie, wyszło to teraz. Przepraszam, gdzie Pani jest? A, tutaj się schowała. Wstyd Ci, tak? Zadam Ci jeszcze raz to pytanie. Byłaś tu? A ile lat jesteś w Chicago, w Ameryce? 18, no patrzcie. Dobrze, że brat przyjeżdża i może Ci coś pokazać. Tak, bo się śmieję, że to jest dla dzieci. I mój brat przyszedł się tutaj pobawić. Zapraszam Cię dalej, ponieważ mam jeszcze ciekawsze atrakcje. Dobrze. No i słuchajcie, moja siostra oczywiście się nie odważy, bo ona przecież jest dorosła. A ja się odważę, czemu nie? Nie ma dzieci, nikomu to nie zawadza. Uwaga! No właśnie, tego czego no nie wiecie o mnie, nie opowiadam o tym filmie do tej pory, nie mówiłem, to, że 18 lat temu do Stanów Zjednoczonych przyjechała moja siostra, przyjechała na chwilę, została już, jak mówiła przed momentem, 18 lat. Za nią pojechała potem moja mama, która już wróciła na emeryturę, choć młoda i jest już w Polsce. No ale rzeczywiście z siostrą mamy taki kontakt bardziej na wideo, chociaż oczywiście też wideo 18 lat temu to też było takie pojęcie względne, no ale teraz już trochę więcej wiecie i o mnie. No ale widzicie, dzięki tym filmom, oprócz tego, że ja też miło spędzam czas, mogę spotkać rodzinę, to i też możecie i Wy dowiedzieć się trochę o autorze tych filmów. Tak, od ilu lat? Do ilu? No nie dodali 0, tak? Na końcu, tak? 50. Tak? Nie dodali, tak? Ale najbardziej podoba mi się z tego miejsce, gdzie Cię teraz zaprowadzę. Zapraszam Ciebie. Proszę skręć turn left. I wchodzimy do kolejnej atrakcji dla dorosłych. Zwodzony most.
tego nie czujecie na wideo, ale naprawdę to się tutaj mocno ugina. No i słuchajcie, kolejne miejsce, które chciałem Wam pokazać, też przepiękne, to Crown Fontaine. To fontanny, które są, jak widzicie, na 15-metrowych, jak wyczytałem, takich ekranach zbudowanych. Jest ich dwie, jest ich ta z drugiej strony, jest pod światło, więc pewnie troszkę gorzej widać. Natomiast te twarze, które widzicie tutaj na tych ekranach, które się wyświetlają, to są twarze lokalnych mieszkańców. Podobno ta fontanna, ona powstała w 2004 roku. Na początku budziła dużo kontrowersji, czy ona się wpisze tutaj w tę lokalną architekturę parku, no ale po jakimś czasie jednak uznano, że to bardzo fajny pomysł, no i ta fontanna została. Tutaj na dole jest woda, jest dosyć ciepło, więc na pewno chłodzi tak fajnie ta bryza, która z tych fontan tutaj spływa, no szczególnie oczywiście w wakacje. Jest to na pewno duża ochłada. No byłem właśnie kiedyś w sierpniu, było mega gorąco. No one tutaj gdzieś mają jeszcze takie dziurki, nie wiem gdzie w tej chwili, bo nie widzę, z których wypływa też taka solidny taki strumień wody, no i ludzie pod tym strumieniem też sobie jakby stoją i czekają, aby po prostu na nich ta woda bezpośrednio się lała. No naprawdę przepiękne miejsce. Z tyłu tutaj, jeżeli ktoś tylko jest głodny, można znaleźć food trucki, w których też możesz sobie zjeść jakiś posiłek. Przed momentem powiedziałem, że wylewa się takim dużym strumieniem woda, więc teraz zobaczcie, ta osoba, która jest wyświetlana teraz na ekranie, teraz zrobiła taki dziubek. No i za momencik z jej ust No i gdzie ta fontanna się znajduje? No przed momentem powiedziałem o parku, no więc ona znajduje się rzeczywiście tuż obok parku, więc na pewno jej nie przegapisz. Jeżeli chodzi o tą fasolkę, od której dzisiaj zaczęliśmy ten film, to ta fasolka jest tam z przodu, gdzie właśnie się teraz kierujemy. Idziemy teraz na kawę, więc będziemy prawdopodobnie wjeżdżać na Trump Tower, żeby tą kawę też zjeść w takich nieoczywistych okolicznościach. No słuchajcie, zatrzymaliśmy się na obiad w chińskiej restauracji, no i teraz zmierzamy, jesteśmy na State Street, zmierzamy teraz w kierunku budynku Trumpa, ale przed nami Chicago Theatre. Tutaj odbywają się no, różnego rodzaju spektakle, musicale, jakieś koncerty. Za nami, zaraz tam będziemy bliżej, więc będzie to lepiej widać. Za nami znajduje się budynek, który nazwany jest kukurydzą, ponieważ rzeczywiście takich budynków tam jest dwa, ale jeszcze z tej perspektywy nie widać, bo ten budynek oczywiście w kształcie przypomina taką kukurydzę. No, znajdują się tam oczywiście mieszkania, ale też i parking tam do jakiegoś poziomu, co za momencik też będzie widać. No jest już coraz większy ruch tutaj w ścisłym centrum. Ludzie już kończą pracę, też wychodzą na ulicę, wracają do domów, robią zakupy i tak dalej. No więc jest coraz głośniej. I za momencik będziemy bliżej, więc to pokażę. Tutaj siostra mi jeszcze podpowiada, że po drugiej stronie mamy telewizję ABC. No właśnie, przed momentem mówiłem, że są dwie takie kukurydze. No i teraz je widać w pełnej okazałości. U góry apartamenty, a tutaj poniżej, co widać też zbliżę troszkę, są samochody. Wystają im tylko tyły. Wow, Eli, you're doing great.
No i weszliśmy do środka i kierujemy się teraz na taras do restauracji windą 26. Dobrze, słuchajcie, w dobrych nastrojach kończymy tą dzisiejszą relację. Dziękujemy, że byliście z nami. Dziękuję Ci, Kasiu, że oprowadziłaś mnie po raz kolejny po Chicago, ale teraz z moimi oglądającymi, a teraz już trochę Twoimi. No, moi oglądający, dzień dobry. Tak, mogliście zobaczyć, jak wygląda Chicago. Za momencik będziemy tutaj świętować już ten dzisiejszy dzień za pomocą lokalnego piwa oraz wina. Ej, te włosy nie będą robić. Te włosy nie będą tak robić. Kasiu, tego się nie wytnie. Popatrzcie. No dobrze, słuchajcie, to już koniec dzisiejszego dnia, koniec dzisiejszego odcinka. Serdecznie Wam dziękujemy, że byliście z nami. Kasi i mojej siostrze dziękuję za to, że oprowadziła mnie po Chicago. Chichra się tu jak cholera, bo cały czas chce wyglądać najpiękniej, ale wiatr jest tutaj dosyć spory i włosy jej zasłaniają Twoją przepiękną twarz. I mówię, że to już moi oglądający są też, bo przed chwilą Kuba powiedziałeś, że to są już też tak naprawdę moi oglądający. Tak. I chcę być ładnie tutaj wyglądać, a nie żeby mi włosy wiały. Tak, dokładnie. Może wrzucimy tutaj ten urywek filmu, żebyście widzieli, o co jej chodzi. No bo przecież jeżeli oglądacie tą część, to tamtej nie oglądaliście, bo ją po prostu wyciąłem. Ej, musimy to jeszcze raz zrobić. Ja Ci to wytłumaczę później. A my żegnamy Was, życząc Wam zdrowia. Cheers! Tak, cheers.